Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Jak już pewnie zauważyliście, coś się tutaj zmieniło. Konkretnie to założyłem sobie czapkę, żebyście nie nabijali się z mojej łysiny, także to się zmieniło. Ale przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać o jednej sprawie, o której słyszę już od jakiegoś czasu. Otóż mówicie mi pod materiałami, mówicie w internecie i tak dalej, że przeszkadza wam sytuacja, jak kupujecie jakąś grę w sklepie sobie, i przychodzicie do domu, tak? Wkładacie ją sobie do czytnika. Okazuje się, że żeby w nią zagrać, nie macie jednak tego wszystkiego na płycie, tylko trzeba jeszcze ściągnąć jakieś pliki z internetu, tak? Że na przykład na płycie jest tylko część gry, jest tylko malutka część, albo też na przykład jest pół plików, resztę trzeba ściągnąć niestety z internetu. No i tutaj ja wam powiem, że prawdziwą bombę tutaj w tym temacie odpaliło Nintendo. Ono wprost teraz twierdzi, że niektóre nowe gry na Switcha 2 będą korzystały z takich specjalnych game keycards. To są w sumie takie kartridże, jakie do tej pory widzieliśmy, natomiast na tych kartridżach nie będzie tak naprawdę gry, to jest tylko taki malutki psztyczek, który będzie służył do weryfikacji licencji. Całą grę w tym przypadku pobierzecie sobie z internetu. Jeżeli mnie obserwujecie na Twitterze, no to wiecie, że ja jakiś czas temu już podjąłem ten temat, ja też dyskutowałem właśnie na ten temat. Natomiast rozgorzała tam spora dyskusja, niekoniecznie też miałem takie samo zdanie jak większość osób tam. Dzisiaj w tym filmie chciałabym sprawdzić, czy naprawdę te pełne pliki na tych płytach, całkowicie te całe gry, żeby były na płytach, na kartridżach i tak dalej, czy to ma jeszcze jakiś sens, czy naprawdę nie byłoby lepiej, gdyby na przykład na płycie była część plików albo w ogóle ich nie było, a resztę sobie dociągniemy z internetu. Sprawdzę, jakie są plusy, sprawdzę, jakie są minusy takich rozwiązań i to wszystko zobaczymy sobie w materiale. Zapraszam. Na początek sprawdźmy sobie skalę tego zjawiska, no bo to, że dużo się o nim mówi w internecie, to niekoniecznie znaczy, że takich gier jest bardzo dużo. Pewnie niektórzy z Was się zastanawiają, czemu w tym kontekście w ogóle nie wspomniałem o PC do tej pory. Otóż powód jest bardzo prosty. Na PC od dawna płyt nie ma i nie będzie, bo wszystko jest cyfrowe. Nawet jak te płyty były, to często była na nich tylko instalka samego Steama, a i tak grę się pobierało cyfrowo, bez możliwości sprzedaży, także w sumie nie ma sensu o PC w ogóle gadać. Na konsolach jednak jest inaczej, gry kupowane na płytach czy na kartridżach ze Switcha nadal możemy sobie swobodnie odsprzedawać. Problem tylko polega na tym, że na niektórych nośnikach, tak jak mówiłem, znajdziemy tylko część gry, resztę i tak trzeba pobrać z internetu. No i teraz ile takich gier jest? Ja się podjąłem sprawdzenia tego, widzowie. W końcu mi się udało znaleźć stronę, której autor taką listę gier prowadzi. Ta strona się nazywa Does It Play i na niej się możecie dowiedzieć, czy dana gra wymaga dostępu do internetu dla samej instalacji, albo nawet czy może całkowicie działać offline. Wiadomo też, ile takich gier jest. No i tutaj jak sobie spojrzymy, okazuje się, że na PlayStation 5 pełne pliki na płycie ma znakomita większość gier, bo aż 70%. No czyli bardzo, bardzo dużo. Wszystkie te gry nie wymagają żadnego pobierania, wersja zawarta na płycie jest w pełni grywalna. Na Switchu natomiast odsetek gier odpalonych totalnie offline z kartridża to już jest 80%, czyli jeszcze więcej. I tutaj co ciekawe, ja sobie jeszcze sprawdziłem Xboxa. Mnie osobiście statystyki z Xboxa mocno zaskoczyły. Okazało się, że tam zaledwie 48% gier ma pełną wersję na płycie. Także do ponad połowy trzeba dociągać jakieś dane. Także zobaczcie, tutaj jest totalnie inaczej niż na Playce, totalnie inaczej niż na Switchu. No dobra, wiem już, że trochę takich gier jest, które są tylko w części na płycie, nie w całości. Może nie jest ich aż tak strasznie dużo, jakby się wydawało, no ale jednak ich trochę tam jest. Pamiętajcie jednak, że właśnie przy premierze Switcha 2 takich gier zrobi się wielokrotnie więcej, bo tam wejdą te Game Keycard, które będą miały tylko licencję, nie będzie tam żadnych plików gry, także tutaj niedługo zrobi się ich naprawdę sporo. Teraz pytanie, czy warto się tym przejmować? Sprawdźmy więc plusy i minusy posiadania gier w pełni na płytach i w pełni na kartridżach. No i tutaj korzyść mamy oczywistą, nie musimy korzystać z internetu do pobrania całej gry, jedynie do jakichś tam ewentualnych patchy i to z pewnością doceniam osoby, które mają słabe łącze internetowe poniżej 100 MB na sekundę. Wbrew pozorom takie osoby ciągle się zdarzają
Nawet wiem, że wy też miewacie takie łącza. Tutaj jeden z widzów, czyli Przemek, z którym ja się widziałem osobiście na targach PGA, on mi się żalił, że ma właśnie radiówkę. Jeżeli dobrze pamiętam, Przemku, to mówiłeś, że jest to około 20 mega na sekundę, czyli bardzo, bardzo wolno. I on taką grę 100-gigową ściągałby cały dzień, jeśli jeszcze nie dłużej. Dla takich ludzi gry w całości na płycie czy na kartridżu stanowią spory plus. No i drugi benefit, jaki wymieniają zwolennicy pełnych gier na płytach, to jest fakt, że taka gra zadziała nawet po wyłączeniu serwerów producenta konsoli. Czyli załóżmy, że jak na przykład Sony zamknęłoby kiedyś całkowicie PlayStation Network dla jakiejś konsoli, to grę i tak byśmy uruchomili, bo nic nie trzeba z internetu ściągać, jest cała na płycie. No i to się wydaje oczywiste, tak? Natomiast mi się też osobiście wydaje, że ten strach przed wyłączeniem serwerów jest trochę na wyrost. Zaraz wam powiem dlaczego. Otóż wiele osób pisze właśnie, co się stanie, jak te serwery zamkną i tak dalej. Chciałem więc sprawdzić, które firmy te serwery rzeczywiście zamknęły, co się wtedy stało, kto utracił dostęp do gier. Okazało się, że do tej pory nigdy się to nie zdarzyło. Jeżeli jakaś firma zamykała już całkowicie jakiś sklep, to z reguły z powodu bankructwa, a powiedzmy sobie szczerze, ani Sony, ani Microsoft, ani Nintendo raczej nie zbankrutują. Ostatni przypadek, jakim słyszałem, to chyba, że Google zamknął tą swoją usługę Stadia, tą streamingową, gdzie można było właśnie te gry sobie kupować. Natomiast on zamknął tą usługę i za wszystkie gry zwrócił pieniądze, które były tam kupione. Także w sumie graliście za darmo, tak? Nawet jeżeli coś tam kupiliście. Sporo osób pisało tutaj w internecie o przypadku sklepu Nintendo 3DS, że on został zamknięty, że ludzie tam stracili gry, które kupili. Ja to sprawdziłem osobiście, to jest nieprawda. Na stronie Nintendo jest wyraźnie napisane, że jeżeli ktoś kupił gry w tym sklepie, to nadal może je ściągać. Po prostu nie można tylko kupować nowych gier. Dokładnie taka sama sytuacja była, jeżeli chodzi o Xboxa 360. Może pamiętacie, że ja do samego końca tego sklepu walczyłem, żeby umieścić w nim pewne gry, które w Polsce były niedostępne. To się niestety nie udało, akurat z winy centrali w USA ten sklep został zamknięty. No został zamknięty, ale to znaczy, że nie można kupować w nim nowych gier, tak? Jest tu tak samo jak z Nintendo. Jeśli już ktoś jakieś gry kupił, dalej może je ściągać. Jeśli trafilibyście na taką właśnie grę, którą macie tylko w połowie na płycie, nadal trzeba dociągnąć jakieś dane z internetu, to nadal będzie działało, mimo że niby ten sklep został zamknięty. Tutaj co ciekawe, inaczej sprawa się ma w przypadku niemal 20-letniego PlayStation 3. Otóż sklep tej konsoli nie tylko jest nadal włączony, ale nawet da się tam kupować nowe gry. Co prawda nie ma tych gier tam za wiele, są trochę drogie, ale nadal możliwość jest. No i biorąc pod uwagę to wszystko, o czym tutaj mówiliśmy, ja na serio uważam, że obawy to, że my nagle utracimy dostęp, bo ktoś tam wyłączy jakiś serwer, z których trzeba dociągnąć dane do płyty, jest to trochę na wyrost. Jak sobie sami zauważyliście, nawet Nintendo, które nie jest uważane za firmę jakąś prokonsumencką, nadal udostępnia możliwość ściągnięcia zakupionych gier ze swoich serwerów. Powiem więcej, nawet jeśli jakaś inna firma chciałaby kiedyś się odważyć na taki krok, żeby wyłączyła serwery, to by po prostu wszyscy ją natychmiast zjedli. To się po prostu nie kalkuluje. Co więcej, ja wam powiem, że fajnie, że my te niektóre gry mamy w całości na płycie, ale i tak nie da się w nie grać, bo często są tak cholernie zabugowane, że to po prostu nie ma sensu. Trzeba dociągnąć patche, żeby się normalnie w tych grach bawić. Oczywiście nadal uważam, że ten argument o prędkości internetu, on jest całkiem słuszny, tak? Nadal zdarzają się u nas osoby, które mają ten internet po prostu wolny i dla takich osób to jest błogosławieństwo, że te pliki są w większości na płytach, ale no powiedzmy sobie szczerze, takich osób nie jest w Polsce jednak za wiele. No dobra, coś już tam wiemy o tych grach. Wydawałoby się, że w przypadku umieszczania pełnych danych na płycie mamy tutaj same plusy, a okazuje się, że niekoniecznie. Wiecie o co chodzi? No oczywiście chodzi o pieniądze. Jeżeli się zastanawialiście kiedyś, dlaczego wydawcy umieszczają na płycie na przykład tylko część gry, na przykład pół, na przykład 1/3, a resztę trzeba dociągnąć? No oczywiście chodzi o pojemność i o koszty. Otóż PlayStation 5 oferuje na przykład dwa rodzaje płyt. Są to płyty dwuwarstwowe o pojemności gdzieś tak 66 GB oraz płyty trzywarstwowe mogące pomieścić aż 100 GB. No ale wiecie, wiadomo, że gry mogą ważyć więcej, tak? Niż te 100 GB.
No tutaj można albo dorzucić kolejną płytę do pudła, której wytłoczenie oczywiście kosztuje, albo zdecydować się na tą płytę tańszą, 66 giga, a resztę graczowi pobrać z internetu. No i tak często wydawcy robią. No ale wiadomo, ci duży wydawcy no to mają kupę forsy, tak? Jakoś by to tam przepchnęli, oni chcą po prostu oszczędzić forsę. Natomiast nie wiem, czy zauważyliście jednak, że ostatnio sporo mniejszych gier ma wydania tylko cyfrowe. Wiecie dlaczego? No bo wytłoczenie tych płyt i tego wszystkiego to po prostu kosztuje, tak? Mali wydawcy często nie mają kasy, żeby to sfinansować, żeby im się to opłacało. Nawet te najtańsze dwuwarstwowe płyty przy produkcji są jednak kosztowne, to trzeba wytłoczyć, tak? Między innymi dlatego właśnie nie widzimy pudełkowych wydań niektórych małych gier. Albo widzimy je od Limited Run Games, takiego specjalnego wydawnictwa, którego serdecznie nie pozdrawiam i tam nie polecam kupować. Druga sprawa to jest jeszcze prędkość samych nośników. Tutaj mogę Wam pokazać przykład z własnego doświadczenia. Te płyty na Playce są wolne. Mi się zdarzyło już żałować raz, że nie kupiłem wydania cyfrowego tylko na płycie. Może pamiętacie, że ja robiłem tutaj niedawno test PlayStation 5 Pro na kanale i wtedy też kupiłem w pudełku kopię Final Fantasy VII Rebirth na PS5. No i to jest jedna z gier, która jest na dwóch płytach, ona jest ogromna, zajmuje 145 giga łącznie i producent całą tą grę umieścił na obu płytach. Tam są wszystkie dane, nic nie trzeba ściągać z internetu. Natomiast wiecie co? Prędkość odczytu tej płyty Blu-ray to jest tak gdzieś 29 MB na sekundę, może trochę mniej nawet. Wiecie ile to się kurde wgrywało? 1,5 godziny. Czujecie to? Mi zależało wtedy na czasie, no bo dla was robiłem ten test, tak? 1,5 godziny ja siedziałem i gapiłem się jak gra z płyty wgrywa się na dysk. No i nie ukrywam, że mnie to wkurzyło. Teraz zobaczcie, załóżmy sobie taką sytuację, że producent gry, producent tego Final Fantasy nie umieścił na płycie kompletnie nic, tam jest tylko licencja i ja całą grę musiałbym pobrać z neta, tak? Ja mam w domu łącze o prędkości 1 gigabit na sekundę. Wcale nie jest takie szybkie, bo moi znajomi mają też po 2,5. 1 gigabit to jest 125 megabajtów na sekundę. Z prostego wyliczenia wyszłoby więc, że gdybym to całe Final Fantasy ściągnął z internetu, zamiast instalować je z płyty, to zajęłoby to mi 0,5 godziny zamiast 1,5. Różnica jest w tym przypadku trzykrotna, a ja, tak jak mówię, nie mam jakiegoś super szybkiego internetu. Zauważcie też, że gry z każdym rokiem robią się coraz większe. Dzisiaj te 140 giga to jest bardzo dużo, za 5 lat już niekoniecznie musi to być tak strasznie dużo, a te płyty niespecjalnie przyspieszają. Niedługo może się okazać, że my jakieś normalne gry będziemy instalować z płyty przez godzinę, a to jest dużo. No dobra, dotarliśmy więc do finału. Możemy teraz odpowiedzieć sobie, czy walka o to, żeby na płytach, na kartridżach były pełne wersje gier, ma jeszcze jakiś sens. No ja tu przemyślałem to, sprawdziłem te wszystkie argumenty i tak dalej. No i powiem wam, że moim zdaniem rzeczywiście sens jeszcze jest, natomiast z każdym rokiem, z każdym miesiącem robi się on coraz mniejszy. Niedługo już tego sensu w ogóle nie będzie. Przy prędkości internetu, jaki my mamy, ta prędkość internetu cały czas rośnie dostępność internetu w Polsce. Większość z nas ma jakieś szybkie łącza. Często się okazuje, że te gry na przykład przy instalacji z płyty, tak jak wam pokazałem na przykładzie tego Final Fantasy, instalują się dłużej niż byśmy je ściągali z internetu. Do tego to ładowanie wszystkich danych na płyty też podnosi ich cenę i to też ma wpływ na to, że mniej indyków wydaje się w formie pudełkowej. To może decydować też o tym, że na przykład jacyś mini twórcy w ogóle nie będą pchać nawet gry na kartridże. Z drugiej strony wciąż mamy osoby posiadające takie słabe łącze internetowe. Oczywiście te osoby dalej są w Polsce, tak? Z tego powodu jest mi przykro, że ktoś ma taki internet, ale powiedzmy sobie szczerze, nie jest tych osób aż tak wiele. Kogo nie spytam, to ma łącze powyżej 100 MB na sekundę, ja mam 1 giga. Mój znajomy, tak jak mówiłem, mnie przebił, ma 2,5, a też nie jest jakiś super bogaty i powiem wam, że mieszka na wsi. Moim zdaniem wraz z dalszym postępem, wraz z dalszym biegiem czasu, producenci przestaną w ogóle umieszczać dane na płytach, na kartridżach. Myślę, że finalnie my zostaniemy z takimi właśnie psztyczkami do aktywacji licencji, jakie prezentuje właśnie Nintendo. Ja wam tutaj powiem więcej w tym temacie. Moim zdaniem takie rozwiązanie, jakie właśnie proponuje Nintendo, to ono jest w sumie całkiem w porządku, tak?
Nadal wy macie tą grę fizycznie, posiadacie ją, mimo że to jest taki pśtyczek do licencji. Nadal można ją sprzedać, mimo że tam nie ma plików gry, bo pobiera się je z internetu, ale nadal można ją normalnie spylić, tak jak każdą zwykłą grę. Do tego jej pliki można zawsze pobrać z internetu, nie ma tutaj jakichś ograniczeń, że nie wiem, druga, trzecia osoba już tego nie pobierze. To normalnie działa tak jak fizyczna gra. Moim zdaniem to jest rozwiązanie całkiem spoko. Ja bym je widział na innych konsolach. Co więcej, powiem wam, że moim zdaniem możliwe, że przy PlayStation 6 takie rozwiązanie już zobaczymy. Dajcie znać, czy się ze mną zgadzacie, czy waszym zdaniem to też jest spoko, to co proponuje Nintendo, czy może wy osobiście wolicie, gdy dane są w całości na płycie i nic nie trzeba ściągać. Zawsze z wami chętnie pogadam, śmiało piszcie w komentarzach. Dziękuję wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nie pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lub godlajka. Dzięki właśnie waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki wam bardzo i do zobaczenia niebawem.